Przez ostatnie lata widzimy spory wzrost zainteresowania graniem w chmurze. Ma to sens, internet jest coraz szybszy, a jego cena spada. Przepustowość jest wystarczająca, aby przesyłać obraz w strumieniu na nasze telewizory, laptopy czy smartfony, a puchnące biblioteki gier kuszą swoimi zawartościami i bezstresowym graniem bez potrzeby kupowania drogich sprzętów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to omówienie usługi Nvidia GeForce Now z możliwością grania w 4K w 120 klatkach na sekundę. Zapraszam. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest bez wątpienia GeForce Now. Nie dość, że oferuje usługę grania w chmurze, to dodatkowo możemy korzystać ze wszystkich funkcjonalności, jakie oferują karty RTX. Mówię tutaj nie tylko o świetnej funkcji DLSS, ale także o możliwości grania z obsługą śledzenia promieni. Zaletą GeForce Now jest to, że uruchomimy ją niemal na każdym sprzęcie, na którym jest aplikacja. Czy to będzie iPhone, Android, telewizor w sypialni, czy stary wysłużony laptop. Warunkiem koniecznym do bezstresowego grania będzie szybki internet. Im szybszy, tym jakość przesyłanego obrazu będzie lepsza. Będziemy mogli ustawić też wyższą rozdzielczość, jak i więcej klatek na sekundę. GeForce Now opiera się na modelu subskrypcyjnym, choć możemy używać też go bezpłatnie. Darmowy plan oferuje nam komputer klasy podstawowej. Niestety nie posiadam danych, o jakim sprzęcie tutaj mówimy, ale nie są to RTX-y. Sesja growa może trwać maksymalnie godzinę i będziemy mieli reklamy podczas uruchamiania sesji. Ciekawiej wypadają płatne subskrypcje. Za 54 zł na miesiąc już możemy korzystać z dobrodziejstw RTX-ów, choć nasz obraz będzie limitowany do 1080p i 60 klatek na sekundę. W najdroższym planie za 109 zł na miesiąc wiemy, że będziemy korzystać z komputera z kartą klasy Nvidia GeForce RTX 4080. Rozdzielczość wzrośnie do 2160p, a ilość klatek skoczy do maksymalnie 120 fps. Kilka słów, jak działa GeForce Now, zanim omówię kolejne ciekawe funkcje. Gra jest uruchamiana na serwerze, na przykład w najdroższym planie na wspomnianym komputerze premium z kartą Nvidia GeForce RTX 4080. Dostajemy dokładnie to, co byśmy mieli po uruchomieniu gry natywnie na komputerze. Mamy dostęp do wszystkich opcji graficznych, które dowolnie możemy zmieniać. Jednak w tym wypadku nie zażynamy swojego komputera, a dostaniemy jedynie strumień obrazu z komputera oddalonego od nas o setki kilometrów. Pytanie, ale skąd brać gry? I tutaj kolejna ciekawostka. GeForce Now podpina się pod nasze sklepy, czyli Steam, Epic, GOG, Ubisoft czy Xbox. I jeśli gra jest wspierana przez GeForce Now, bo dodam, że nie wszystkie gry, które mamy w bibliotece się pojawią w bibliotece GeForce Now. Nvidia podaje, że na tę chwilę mamy dostęp do 1900 tytułów, a to już konkretna ilość gier. Jeśli chcemy zagrać w tytuł, którego nie posiadamy w bibliotece, możemy go kupić na Steam i pojawi się on w bibliotece GeForce Now. Fajna sprawa, bo nie trzeba kupować nic dwa razy. Dodatkowym atutem jest to, że nie musimy gry instalować, ani martwić się szybkością naszego komputera. Wszystko jest po stronie serwera i dzieje się tam, a nie u nas lokalnie. Ma to sporo zalet. Mniejsze zużycie prądu, odpalana gra nie zużywa zasobów komputera czy jakiegokolwiek sprzętu, na którym usługa jest odpalana. Nie musimy się martwić o miejsce na dysku, czy o to, że nasza karta nie da sobie rady. Można nawet w spokoju pracować na aplikacjach, mając uruchomioną usługę w tle, ale do tego zaraz dojdziemy. Pytanie, jakie od razu narzuca się na usta, jaka jest tego jakość i czy zauważę, że to jest strumień? Moja odpowiedź brzmi nie. Jakość obrazu ze strumienia jest perfekcyjna. Nie sposób odróżnić tego, czy gra jest uruchamiana lokalnie na naszym komputerze, czy na serwerze, a to dzięki wysokiej przepływności dochodzącej do 75 megabitów na sekundę. Przykładem niech będzie najnowszy Baldur's Gate 3. Gra posiada bardzo szczegółową oprawę. Korzystam z subskrypcji Ultimate, więc gra działa w 2160p, maksymalnie w 120 klatkach. Zauważcie, że jakość jest bez zarzutu. Mam dostęp do wszystkich opcji graficznych i swobodnej ich zmiany. Gra pokazuje, jaka karta jest uruchomiona na serwerze. Jak widzicie, jest to GeForce RTX 4080. Aby pokazać Wam, że nie oszukuję, uruchomię menadżer zadań, który pokazuje zużycie procesora i grafiki
w momencie odpalania gry. Jak widzicie, jedynie z czego mój komputer aktualnie korzysta, to przepustowość sieci. Jeśli chcemy wyjść z gry, po prostu wychodzimy, jakbyśmy robili to lokalnie i gra powraca do aplikacji GeForce Now, czysto i bezstresowo. Sprawdźmy coś bardziej wymagającego. Cyberpunk 2077 od Redów ma zaimplementowane wszelkie nowości z zakresu grafiki. Zerknijmy, jak będzie działał na maksymalnych ustawieniach. Tutaj mała uwaga, gra obsługuje już generowanie klatek i jeśli dorzucimy do tego jeszcze DLSS z trybem jakości, jest już bajka. GeForce Now to też mocna i dobra usługa dla osób, które nie chcą się rozstawać ze swoimi ulubionymi grami i uruchamiać je nawet jak są daleko od kompa. Owszem, granie na telefonie nie jest tak przyjemne jak na komputerze, ale na przykład opcja grania po prostu na telewizorze jest już całkiem atrakcyjna. Owszem, trzeba wtedy zainwestować w kontroler, ale na pewno będzie to mniej niż kupno całego komputera, który zaoferuje podobną wydajność. Zainteresowałem się kilkoma grami, czy to z tego powodu, aby przetestować usługę GeForce Now, czy po prostu sprawdzić grę, której jakoś nie miałem okazji zerknąć, bo wiadomo, za dużo ściągania, za dużo miejsca na dysku, tutaj już nie miałem wymówek. Tak było ze wspomnianym Baldur's Gate, w którego obiecałem Bartowi zagrać dawno temu, ale jakoś nie było okazji. Dzięki usłudze streamingu po prostu klikam i gram, bezstresowo i bez oczekiwania. Nawet jakbym miał robić materiał z tej gry, zgranie wideo również nie niesie ze sobą żadnych problemów i sądzę, że nikt się nie zorientuje, że obraz był zgrywany ze streama, a nie z natywnie odpalanej u mnie gry. Od czasu do czasu lubię sobie odpalić Doom Eternal w przerwie od pisania tekstów, po prostu na rozluźnienie i zazwyczaj robię to na GeForce Now, bo tak jest szybciej i wygodniej. Gra jest błyskawiczna, wymaga sporego refleksu, ale na GeForce Now czuję się, jakbym grał na swojej konsoli, choć w sporo wyższej jakości. Grę szybko można porzucić, aby wrócić do pracy. Nawet jeśli gram na kompie, to przymykam okno i bezstresowo mogę zająć się innymi rzeczami, bez martwienia się o zasoby i głośność samego komputera. To całkiem fajne rozwiązanie. GeForce Now to też fajna usługa dla dzieciaka, który może kompa w miarę ma, ale zainstalowanie jej na telewizorze jest na pewno wygodniejsze, bo może grać rozwalony na łóżku, a jako że młode pokolenie jest niezwykle niecierpliwe, szybkość uruchamiania gier w usłudze na pewno będzie sporym plusem. Choć nie ukrywam, przydałoby się jakieś hasło rodzicielskie, aby mieć większą kontrolę nad tym, co jest uruchamiane. Niemniej, ponieważ Oliwier jest na etapie Counter-Strike'a, zapytałem, czy widzi różnicę podczas grania na telewizorze i na komputerze. Powiedział, że w sumie nie. Więc macie tutaj rekomendacje od 10-latka. Nie do przecenienia jest też opcja dla mnie, gdy potrzebuję zgrać fragment gameplayu z jakiejś gry. Jak się domyślacie, instalowanie i czekanie kilkadziesiąt minut, aby zgrać 2 czy 3 minuty z potrzebnego tytułu nie jest za bardzo ekonomiczne. A tak, klik i już jest. Do tego są zapisane w chmurze moje zapisy, więc gram jakby to było natywnie. Co ciekawe, używam tej usługi od lat i nikt nigdy mi nie napisał, że kiepska jakość. Dla mnie osobiście rozwiązuje to całkiem spory problem i zaoszczędza dużo czasu. Wyciągnąłem z pudła też mojego zakurzonego Steam Decka, który od czasu premiery i recenzji nie był wyjmowany. Szybka instalacja, choć trochę bardziej skomplikowana, bo GeForce Now na Steam Decku jest nadal w wersji beta, konfiguracja kont i jedziemy. Na małym ekraniku gry w wysokich rozdzielczościach wyglądają jeszcze lepiej. Mając do wyboru grę uruchamianą natywnie na decku na profilu przygotowanym pod urządzenie, a odpalanie strumienia w pełnej jakości z DLSS i Ray Tracingiem, wybór jest dla mnie oczywisty. Choć w przypadku podróży gra nie będzie uzależniona od tego, czy będziemy mieć dostęp do szybkiej sieci, a to nie zawsze jest takie oczywiste. Zauważyłem jednakże, że w przypadku Steam Decka warto zmniejszyć trochę bitrate do około 50 megabitów na sekundę, bo powyżej tej wartości wchodzi spore opóźnienie. Możliwe, że to wina mojej sieci albo przepustowości Steam Decka. Kilka słów odnośnie grania na telefonie. Ogólnie zostało to dobrze zaimplementowane, ale ponownie przydałby się zewnętrzny kontroler albo nakładka, bo niestety sterowanie ekranowe zupełnie się nie sprawdza. Odnośnie grania na telewizorze, na mojej Bravii bez problemu zainstalowałem apkę, ale również granie wymaga kontrolera, co też nie jest sporym problemem, bo można sparować na przykład kontroler od Xboxa i już cieszyć się całą biblioteką gier. A jako, że jestem raczej zwolennikiem grania na telewizorze i konsoli, GeForce Now jest dla mnie tutaj idealnym rozwiązaniem. Podczas oczekiwania na render pliku czy na cokolwiek, co zajmuje mi zasoby komputera, mogę kontynuować
odpalać rozgrywkę na telewizorze czy telefonie. Mam jeszcze dla Was fajny protip. Wielu z Was posiada chińskie konsolki Anbernika. Jeśli macie wersję z konsoli z Androidem, również można zagrać na GeForce Now, ale jest tutaj jeden problem. W Anberniku nie działa sterowanie. Jedynym rozwiązaniem jest ponownie podpięcie zewnętrznego kontrolera. A jako że Anberniki mają całkiem przyjemne ekrany, więc granie na chińskim sprzęcie również sprawia sporo radochy. A zobaczenie na przykład Cyberpunka z path tracingiem i wszystkimi wypasami na Anberniku powoduje opad szczęki. Szkoda, że wciąż nie pojawiła się nakładka, która obsłuży sterowanie na GeForce Now bezpośrednio z Anbernika. Myślę, że byłoby to sporym game changerem w przypadku chińskich kieszonsolek. GeForce Now to świetna opcja dla tych, co nie mają potężnych komputerów, a chcą zasmakować magii RTX-ów i związanych z nimi funkcji. Podoba mi się to, że możesz za darmo sprawdzić, czy Twoja sieć jest wystarczająca, aby zanurzyć się w strumieniach rozgrywki. Do sprawdzenia jakości połączenia i tego, jak się gra, w zasadzie wymagane jest tylko konto Nvidia i tyle. Za darmo samodzielnie potestujesz, czy to usługa dla Ciebie, czy też nie. Jasne, granie na RTX-ach już kosztuje, ale i tak relatywnie mniej niż kupno całego komputera z taką kartą, nie wspominając już o kosztach energii płynących z grania natywnego. Ważne jest to, że mamy od razu dostęp do wielu nowości, gier darmowych, ale i dem do sprawdzenia. Świetne też jest to, że usługa korzysta z naszych kont growych, więc nie trzeba gier kupować od nowa. Podoba mi się też to, że korzystamy z zapisów w chmurze. Nie ma problemu, aby zacząć grać w domu, kontynuować podczas podróży na smartfonie, a skończyć grę na wakacjach w hotelu, jeśli tylko telewizor i przepustowość łącza na to pozwolą. Niezależnie czy cenisz sobie granie na telewizorze, na telefonie, chińskiej konsoli, czy nawet na komputerze, masz wszystko w zasięgu jednego kliknięcia. Jak dla mnie ze wszystkich usług streamingowych GeForce Now prezentuje się najlepiej pod kątem jakości, przystępności i biblioteki gier. Idealne rozwiązanie w czasach wodów i streamingów dla osób nielubiących stawiania drogich gratów i ceniących sobie koszty energii. Na koniec ciekawostka. Nvidia planuje niedługo uruchomić swoje serwery w Warszawie, co na pewno przełoży się na jeszcze lepszą jakość samej usługi. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyście sprawdzić tego samemu. Za darmo to uczciwa cena, a możliwość grania w gry z dopasionym poziomem detali, DLSS i ray tracingiem na klamotach, które mogą jedynie o takich funkcjach pomarzyć, jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.